Patrz, tam jest wejście, tam jest kontrola, a tu jest taka długa kolejka i ja w tej kolejce stoję od tamtych właśnie kolumn. Przyjechałam na Watykan, żeby zobaczyć, czy jest choinka ubrana. Choinka nie jest ubrana, jak widzicie, dopiero ją ubierają. A ja stoję, widzicie, w tej długiej kolejce. Zobaczcie, ile jeszcze przede mną ludzi. Kochani, stoję już od godziny w kolejce, także pamiętajcie, jak macie przyjść i zwiedzić Bazylikę Świętego Piotra czy kopułę i w ogóle, no to musicie odstać swoje. I najlepiej przyjść z rana, dlatego że kolejka się zaczyna, tak jak widzieliście na filmiku, gdzie ja przyszłam tutaj o 11, a już jest 12 za 10. No to prawie jeszcze tutaj muszę przejść, to już zanim wejdę, to będzie godzina czasu. Fajnie, że jesteście na moim kanale. Zostawcie suba, lajka, oglądajcie dalej filmik. Ciao. Ingreso cupola, czyli wejście na kopułę, nie pomylcie się, jak ktoś chce wejść, musi kierować się tymi schodami. Ja się kieruję do kasy, kupię bilet razem z windą i podjadę 3 piętra, a już pozostała część trzeba niestety wchodzić na piechotę. Pokażę Wam, jakie są schody, także film będzie pokazywał wszystkie schody, jakie będę pokonywać od momentu, kiedy wysiadłam z windy. A tutaj podziwiajcie piękno Bazyliki Świętego Piotra, tak to wygląda w środku. Kieruję się do kasy, no a już później będę się kierować do windy. Bilet kupiłam z windą, tak jak powiedziałam, ascensore po prostu to winda kosztuje 10 euro. Bez windy kosztuje 8 euro. A jeszcze taka ciekawostka, jeżeli przyjedziemy do Rzymu, na plac wyjdziemy i przejdziemy do Bazyliki, to nie ma żadnego biletu, nie płaci się za wizytę w Bazylice, chyba że sobie weźmiemy przewodnika. Ja tutaj już wysiadłam z tej windy, jestem na takim właśnie placu, przede mną jest taka mała kopuła, ale ona nie ma wielkiego znaczenia dla Bazyliki, ona jest po prostu jako dekoracyjna, są takie 2 kopuły. I tutaj właśnie jak się wysiądzie z windy, mamy toalety, mamy sklepiki z pamiątkami, no i nic, i możemy sobie trochę pochodzić i podelektować się i porobić zdjęcia. Dzisiaj była cudowna pogoda, więc ja mówię, ojejku, jadę na Watykan i idę na kopułę. Na kopule Świętego Piotra nie byłam 17 lat, więc to bardzo dużo. Mimo że tutaj mieszkam od 30, już 34 rok idzie. Był taki okres, że mieszkałam trochę z mężem w Polsce. No i zobaczcie, weszłam po tych schodkach, trzeba się kierować takim właśnie podejściem i zobaczcie, gdzie ja teraz wyjdę. Właśnie, zanim dojdziemy do następnych schodów, to tą drogą wychodzimy tutaj na... Można tak powiedzieć, zaraz Wam pokażę, gdzie wyjdziemy. Momento. Wyjdziemy, no o właśnie, tutaj wyjdziemy. Tu jest takie przejście do następnych schodów i nie ma siły, trzeba to pokonać.
i wychodzimy i widzimy całą Bazylikę Świętego Piotra z góry. To jest niesamowite przeżycie, niesamowite ujęcia można sobie zrobić. Były osoby, które cierpiały na zawroty głowy, więc się trzymały tej ściany, co tam widzicie, ale ja nie mam zawrotów głowy, więc się cieszyłam, że mogłam wejść i popatrzeć z góry na bazylikę, po 17 latach popatrzeć na kopułę do góry, porobić fotki, no w ogóle niesamowite przeżycie. No i teraz właśnie przeszłam ten kawałek i idę i tutaj piszę kupola i salire, kupola, czyli kopuła. I teraz idziemy sobie po tych schodkach. I taka ciekawostka, jeżeli chodzi o kopułę. Kopuła została zaprojektowana przez Michała Anioła, ale nie została przez niego ukończona. Pracę kontynuowali jego uczniowie Giacomo della Porta i Domenico Fontana. Jeszcze taka ciekawostka, że wnętrze kopuły ozdobiono mozaikami i możemy na nich podziwiać 4 ewangelistów. Boga Ojca, aniołów, Chrystusa z Matką i świętymi oraz patriarchów i biskupów. A teraz czekają nas takie kręte schody. Pokazuję Wam, jak to wygląda. Są takie ślimacze. Jak ktoś ma zawroty głowy, to nie polecam tych schodów. No niestety, to jest naprawdę wspinaczka. To nie jest tak łatwo wchodzić. I jak wchodzimy, to mamy takie małe lufciki. Trochę powietrza można zaciągnąć i światło pada tutaj. No i dalej się kieruje ku górze. Następna ciekawostka, jeżeli chodzi o Bazylikę Świętego Piotra. Bazylika Świętego Piotra była budowana przez 120 lat, od 1506 roku do 1626. Została poświęcona 18 listopada 1626 roku. No i bazylika jest zbudowana z kamienia. Powierzchnia bazyliki to jest 23 000 metrów kwadratowych. Schody, co jakiś czas są takie zewnętrzna bazyliki ma 211 metrów, no nie wiem, czy mi się uda wewnętrzna coś 186 pokazać, metrów. ale dzisiaj jest cudowna pogoda. No to wiecie, chcę Wam nagrać z góry Rzym. Można się zmęczyć. Ja tutaj nie byłam 17 lat, myślałam, że 15, a tu już 17. W głowie mi się kręci, bo tutaj są schody dookoła kupuły. No i brakuje tchu, bo coraz wyżej wchodzę. Wspinaczkę robię dla Was. Kochani, cieszę się. Patrzę pod nogi, bo wiecie, żeby się nie przewrócić. Co Wam powiem? Dobrze, że nie ma ludzi tak za mną, bo ja co chwila staję. No i myślę, że osoba bardzo gruba to by się nie zmieściła, bo ja, znaczy zmieścić się zmieściła, ale po prostu zabraknie jej tchu. Bazylika Świętego Piotra jest drugą bazyliką co do wielkości na świecie. Pierwsza bazylika, największa na świecie, jest Bazylika Matki Bożej Królowej Pokojów Yamoussoukro, a w administracyjnej stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, czyli w Afryce. No i ta bazylika największa na świecie ma 30 000 metrów kwadratowych i wysokość ma 158 metrów. Przez jedno z okienek podziwiam piękno Rzymu, a dzisiaj naprawdę jest wyjątkowa pogoda, cudowna. Wiecie, jak jechałam w tym pociągu, tak sobie myślałam, że może wejdę na kopułę Świętego Piotra, tyle lat nie byłam. No i postałam godzinę w kolejce, bo kolejka niesamowita, zresztą na filmiku zobaczycie, ale mówię nic. A jeszcze mi się zachciało sikać i mówię nie pójdę do toalet przed wejściem na Plac Świętego Piotra, bo stracę czas, a tak dużo ludzi dochodziło, że szok, bo ludzie muszą stać w kolejce, tak jak widzieliście na filmie, żeby po prostu przejść tą kontrolę i wejść do Watykanu. Wiecie, jak kopuła to tak to jest.
Zwiedzanie bazyliki, godziny otwarcia, już Wam mówię, od godziny 7 do 19 w okresie letnim i od godziny 7 do 18:30 w okresie zimowym. W bazylice można zwiedzić grób świętego Piotra oraz nekropolię z grobami i kryptami 140 papieży. Kiedyś tam można było wchodzić gratis, a teraz trzeba kupić bilet, kosztuje 12 euro. Żeby tam wejść, to trzeba mieć skończone 15 lat. Po drugie, trzeba zgłosić do biura takiego, który się nazywa Ufficio Scavi, e-mailowo lub przez fakt, że chcemy zwiedzać tą nekropolię i w ciągu dnia może wejść tylko 250 osób. Kochani, zobaczcie, jakie przede mną są jeszcze schody. Ja tutaj Wam opowiadam o bazylice, o kopule, ciekawostki, ale cały czas idę do góry i powoli dochodzę. Jeżeli będziesz miał to szczęście, będziesz miała to szczęście, że dopisze pogoda, a jesteś w tym czasie w Rzymie, zadedykuj jeden dzień na zwiedzanie Bazyliki Świętego Piotra, włącznie z kopułą, gdyż no, wymaga to trochę czasu, trzeba stać w kolejce, tak jak widzieliście, kolejka była niesamowicie długa, a następnie wchodzenie na kopułę też trochę czasu pochłania. No i jak już wejdziemy na tą kopułę, to nie wchodzimy na 5 minut, tylko trochę musimy postać sobie, podelektować się tym piękną panoramą Rzymu. No to jest coś niesamowitego. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Tutaj są takie bardzo wąskie schody. Ci mi sembra soda. Oj, oj, oj. Oj. Ojejku. Mamma mia. Oh, che bello. Che meraviglia! Mamma mia! Che meraviglia! Sono salita sopra. Oh.